Nasz bór w drugim dniu. W pierwszym widzieliście łosia na specjalnej wyciągarce. Pewnie się tam posypią komentarze, natomiast na brak pokotu. Natomiast powiem wam, że tu tak jest. Nie wiem, rozmawialiśmy ze Szwedami. Mówili, że oni nie robią czegoś takiego jak pokot. Traktują to polowanie typowo dla zdobycia mięsa. Trochę jest sprawą bardzo drugorzędną. I żeśmy się śmiali, że Szwedzi tak naprawdę idą raz w roku na polowanie, tak? Strzelają łosia i zamrażarka pełna. Słuchajcie, mamy stanowisko numer 18 w tym drugim dniu, który zaczął się fajnie, bo w drodze, my widzieliśmy już łosia, stał po drodze, przy drodze, na zrębie, 20 metrów od asfaltu, więc można powiedzieć, że łosie gdzieś tutaj są, na pewno są. Natomiast teraz nam się stanowisko trafiło, broń Boże, nie twierdzę, że są stanowiska na zbiorówce złe. Ale to jest takie mało pod kamerę, wąsko. Tutaj jeżeli cokolwiek nam wyjdzie, to bardzo krótko, bardzo krótki strzał. Ale nie bez powodu chyba zrobili to stanowisko tutaj. No będziemy czekać, zobaczymy. Może nóż widelec coś wyjdzie, może ktoś inny strzeli. Takie jest polowanie zbiorowe. Trochę się czuję jak dewizowiec. Natomiast podejście organizatorów jest zupełnie inne niż nasze podejście Polaków do polowań dewizowych. Nie chodzi o wynik, absolutnie. Chodzi bardziej w 100% o spotkanie, mimo że przyjeżdżają obcokrajowcy. Jesteśmy tu z naprawdę różnych krajów. A na pokocie tak naprawdę wynik polowania wczorajszego to 1 łoś. U nas to już by wszyscy się spinali, że taki słaby pokot i tak dalej, nie zapłacą i wynik za to polowanie. Nikt na tym polowaniu nie oczekuje jakichś nie wiadomo cudów i bicia rekordów, tym bardziej, że nie polujemy w ogóle na klępy. Także no co dużo mówić, siadamy, włączamy radio i będziemy słuchać, co na radiu mówią. Nie wiem, ile miotów zrobią. Wczoraj były zaplanowane 3 i 3 zrobili. Dzisiaj czy będą 3 czy 4, nawet nie pytaliśmy. Będzie tyle, ile będzie. Zaczynamy polowanie. Warto wspomnieć, że jedna pani widziała ile łosi wczoraj? 9, nie? Tak, 9. Jedna pani, która z nami poluje, Szwedka, która jest w ciąży, to też jest na polowaniu. Słuchajcie, widziała 9 łosi. Nic nie strzeliło, ale widziała 9. Tutaj na koniec było takie podsumowanie. Siedzieliśmy przy kolacji i prezes Normy, z którym notabene wczoraj jeździliśmy, dowiedzieliśmy się w trakcie jazdy, że wozi nas sam prezes. Mówił, że takie, co kto widział. No my niestety z tą jedną wiewiórką, którą możecie na TikToku zobaczyć. Nic łosia nie widzieliśmy. Dopiero tego strzelonego na pokocie. Natomiast były osoby, które widziały 3 łosie. Ktoś tam miał broń w futerale, ktoś to... No takie, słuchajcie. Tak, Antonio miał na stanowisku łosia. Tak, Antonio doszedł do stanowiska i na stanowisku miał łosia. Więc no różnie to bywa. Dobra, siadamy, słuchamy psów, słuchamy radia i polujemy. Z tej strony, tak. Od 30 coś. Dostaliśmy informację inaczej. Najpierw odezwał się pies blisko nas i za dosłownie, nie wiem, 15-20 sekund informacja na radiu, żeby był gotowy numer 18. Mamy 18. Ale chyba te łosie pociągły w lewo. Przeszły przez linię myśliwych, niestrzelane. Bo nie było strzału. Sąsiad też nie strzelał. Albo była sama klępa. Tego nie wiem. No i przeszły i poszły gdzieś tam, bo psa już słychać za miotem jakby z drugiej strony.
Moi drodzy, nie chcę palnąć głupstwa, jak się nazywa ten dzięcioł. Mam moje dwa typy. Tutaj nie ma internetu, żebym sobie sprawdził, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. Więc dlatego na szybko wymyślony konkurs Skandynawii do zgarnięcia kubek sudeckiej ostoi. Słuchajcie, podajcie nazwę tego dzięcioła. Jak on się nazywa? No bo na pewno Wam podpowiem, to nie jest dzięcioł, który na co dzień spotykamy u nas w Polsce. Nie jest to dzięcioł duży. Natomiast doczekam na informację. W komentarzu napiszcie. Kubek wysyłam do osoby, która pierwsza podała prawidłową nazwę tego dzięcioła. you can shoot. Okay. But you have to be 100% sure that it's alone. Okay. So he said, you see 100 meters alone. Then you take the shot. Okay, no problem. Good hunting. Let's go. Good luck. Nie dojdzie pod górę, to cały czas w bagnie. Woda, mech i bagno. I nie to, że 200 metrów, tylko ponad kilometr na stanowisko. Jakbym wiedział, że będzie trzeba go ręcznie ciągnąć tutaj, to w życiu nie strzelał. Ale mają tę wyciągarkę na gąsienicach. Jak tu nie strzelimy, to nie strzelimy wcale. Zaczynamy. Co powiedziałeś? Zaczynamy. Tak, tutaj macie oznaczenie
Czerwone, tam strzelać nie możemy, bo tam będzie następny myśliwy. Możemy strzelać tu, możemy strzelać tu. Natomiast tam nie możemy, bo tam poszedł ostatni myśliwy, który nas rozprowadzał. Numer 15. To jest nasz numer. Ostatni. Znaczy ostatni z oprócz rozprowadzającego. Dobra, siadamy i czekamy. Powiem ciekawostkę odnośnie sprzętu. Żeby nie było, że Kamil tylko chodzi z karabinem i z plecakiem, to ja też mam swój plecak, ale w nim mam jedną kamerę, drugą kamerę zapasową, do tego statyw. Mam swoją rację żywnościową, czyli sobie zrobiłem po prostu dzisiaj bułkę dodatkowo. No i oczywiście termos z kawą. Także też muszę przyznać, że ciężkie podejście, no ale czekamy na upragnionego łosia i tylko szczęścia brakuje. No i łosi. Słuchajcie, są łosie przed nami, psy głoszą. Na radiu dostaliśmy informację, że numer 16 mamy 15. Wszystko się może wydarzyć. Słychać psy tam daleko i przesuwają się w naszą stronę. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale były, widzieliśmy. Była klępa z łoszakiem. Poszły w prawo, pewnie zejdą tam na dół. Poszły chyba na stanowisko 17, trzeba słuchać, będzie strzał. Podejrzewam zaraz. Mówiłem. Poszły na naszego sąsiada. Stefan szedł. Chyba Stefan. Tam na dole to już żyją mi przecież. Także będziemy mieli łosia nagranego. Nie udało się nagrać w kamerze, ale uda się nagrać tutaj na dole strzelonego. No trzeba patrzeć, trzeba obserwować, to jest polowanie.
Right, man. Well, Thank you, my friend. congratulations. Thank you. Yes, so I saw a female, big female. Yeah, it was a big female, and in the beginning, they walk at 60 meters in the tree. Here. Here, Yeah. no, here, Uh-huh. but too long in the tree. And after Powielają. 20 minutes after, Teraz legenda się ułoży. and come on. Na razie to nie wiem, on sam nie wie, czy strzelił 2 czy 3. 20 meters, 20 meters, here. Wow. But I shoot 1, 2, 3, no shoot, Yeah. 4, and after he 5. Where is he? Where? Somewhere. 100 meter, 100 meter. Okej. You already been there? Go. Hi, really. Come on. Mamy nie iść. Przywiozą tego łosia, wtedy będziemy zdjęcia robić. Na razie mamy nie iść. No, Wracamy. Na obiad idzie. Tak, idziemy na przerwę. No, it's okay. I takim urządzeniem jadą po łosia. Nie trzeba ciągnąć. Rewelacja. Chodźcie. Tu mamy tak. Do przodu i do tyłu. I teraz dajecie sobie gazu, bierzecie sztukę i zajedzie. Przekładamy wajchę, tyk i jedziemy do tyłu. Niezastąpione urządzenie tutaj. Powiem wam, że jakby to nie było takie drogie, to bym sobie do siebie kupił, bo jelenia można wciągać bez problemu. Jedziemy. Thank you. Moi drodzy, jesteśmy na polowaniu Normy. Jak dobrze wiecie, jest tu z nami kolega Łukasz. Cześć. Cześć. A my się znamy długo, nie? Prawie 20 lat. I na co ciekawe, gdzie ostatnio spotkaliśmy się, nie wiem, kilkanaście lat temu i przyszło nam się spotkać na polowaniu w Szwecji. No. A Łukasza myślę, że niektórzy kojarzą, bo pochwal się, ty dosyć dużo piszesz artykułów. To nie wiem, czy cię chwalić, czy teraz przepraszać Państwa, tych, którzy czytają. Nie, no przestań. Ale rzeczywiście lubię to robić i cieszę się, że Brać Łowiecka, małe lokowanie produktu, wyraża zgodę i ciągle miło nam się współpracuje. No Łukasz pisze na temat broni, amunicji, wiedza ogromna. My trochę żeśmy się tak od elaboracją mnie kiedyś zaraził. Łukasz, ja już nie elaboruję, ty dalej kręcisz, podejrzewam, tak? Pewnie. No, także na temat broni wiedza ogromna. Mało tego, dochodzisz po strzałki, już też wiele lat. Najbardziej twój słynny pies docent, prawda? Tak. Z tym dochodzeniem to jest tak, że czasem dochodzę, czasem się nie dochodzi, ale szukamy. Podejmujesz pracę, tak? No i emocje miałeś, bo ty przynajmniej się naglądałeś łosiu dzisiaj, tak? Tak, było bardzo ekscytująco. W pierwszym miocie siedziałem na takim torfowisku. Było trochę drzew, trochę gdzieś tam podszytu momentami. No i jeszcze zanim psy ruszyły do akcji, troszkę trzasków, jakieś gałęzi połamane i się na 100 metrach nagle wychylił łoś, ogromny w sylwetce. No, ale okazało się, że klępa, że nie ma łopat, ewidentnie po prostu się naoglądałem, ale było bardzo emocjonujące. No co, jeszcze chyba jeden miot dzisiaj, tak? Jeden czy dwa? Jak to, zależy chyba jak to pójdzie. Dzisiaj dużo jeździmy, w końcu driven hunt. Tak. We're driving. Dokładnie. Myślę, że pojedziemy w nowe miejsce, że będzie jeszcze jedno pędzenie. Zobaczymy jak długie, no bo jeśli się rozkręci, to może trwać i trwać. Bo tutaj jest jedna rzecz. Tutaj się kończy wtedy, kiedy psy skończą.
Tu nie ma jakiegoś takiego, oni jakby zakończenie miotu dyktują podkładacze. Polujemy, wszyscy mamy radio. Tak. Przez radio jest informacja o tym, czy coś się dzieje, czy można dalej spać na stanowisku. Ale jak się coś dzieje, to Anders mówi, panowie, pobudka, czuwajcie. Tak, i podaje numer, full ready i wszyscy są wtedy ready. Wtedy trzeba być zwartym i gotowym, bo rzeczywiście może się coś wydarzyć. No dobra, to co, my lecimy po posiłku i idziemy polować dalej. Łamanie. Dasz wór. Ale widać różnicę między tamtym wczorajszym a tym. Tamten był dotąd na tej przyczepie. Non, il y avait une semelle dedans. Et puis lui derrière. Jest i byk. Ah oui, parce qu'elle a fait le tour. Et après elle est arrivée. No, możecie zobaczyć, Michał wam pokaże. To jest byk dzisiejszy, którego strzelił kolega z Francji, Jérôme. Pas le gros dire, mais ça me va bien. I jest dużo mniejszy ten byk od tego wczorajszego w tuszy. No i oczywiście w porożu też, ale byk, słuchajcie, no łoś, byk, no to jest Jérôme, this is first? Sorry, okay. This is first? Most? Yes. O. Jego pierwszy łoś, także słuchajcie, ale go bumbał. Jedna dziura, druga dziura. Non mais t'en as mis 5. Non mais les 5 sont pas dedans, mais regarde. Elle est là. Hein. Je le tire de l'autre côté, donc ça c'est la sortie. C'est la sortie. Donc là... Strzał dobry, na łopatki. Tak, drugie. C'est impressionnant quand ça arrive. Ouais. En fait j'en ai vu 3 comme je te disais là, qui allaient vers toi. Ouais. Mais dans les arbres, tu sais, dans le sable en fait. Et après j'entends craquer et ça revient, mais là ça me sort en plein découvert quoi. À 30 mètres en plein découvert. J'ai pris ma respiration, je me suis appliqué et la première balle elle est là, hein. Boum. Une belle balle. J'ai vu qu'il... Incroyable. So the bull arrived. I was thinking about getting position number 17, but I passed it. When we arrived to the position, I told him that we were allowed to shoot a single cow if we made sure that it's really single. And I saw a single cow coming, and he opened up. And I heard the first shot, the second shot, the third shot, the fourth shot. And I was like, nothing is happening. And I really thought he's shooting at this cow. Now it's okay. And luckily, he did not shoot at the cow. I didn't shoot at the cow. It would have been a risky shot. And you did 5 shots? And even though I really thought that Did it fall down on the the first? cow was by herself, she wasn't. And we found out that she actually had a calf. So really lucky. We made the right choice. I made the right choice. Well done. Moi drodzy, ostatnie pędzenie, ostatni miot. Będziemy sobie powoli podsumowywać już cały ten polowanie, wyjazd. No na pewno na początku należą się podziękowania dla firmy MK Schuster i dla Normy za umożliwienie polowania. Powiem wam tak, wielokrotnie się zastanawiałem, czy wystartowali? Coś tam mówili, nie? Dobra, nieważne. Bo Michał ma radio, słuchawkę w uchu, a ja, żeby się tymi kablami nie młotać, mówię, to ty miej to radio. W każdym bądź razie, podsumowując, powiem wam tak. Na razie są strzelone przez 2 dni 2 byki, na 23 strzelby. Pierwszy dzień jeden byk, strzelił go podkładacz, teraz kolega z Francji, Jérôme, dzisiaj strzelił w poprzednim miocie byka, dużo mniejszego byka. To jest taki 2-letni, 3-letni byk, tak w zasadzie, widłak, no ale byk łosia. Natomiast tu nie chodzi o wynik. Sama przyroda skandynawska, sam las, samo polowanie, organizacja tego polowania, poczynając od podkładaczy, podwożenia nas na stanowiska, przygotowanie stanowisk, aplikacje, no to jest zwożenie tej zwierzyny, transport, to jest coś niesamowitego. Oni mają to zapięte tutaj na ostatni guzik. My w tej kwestii uważam, że powinniśmy w wielu kołach się jeszcze uczyć od nich, jak to powinno być zorganizowane. Ostatni miot
będzie coś, to będzie. Tutaj naprawdę prawdopodobieństwo strzelenia jest małe. To nie jest tak, że jak u nas na tyle miotów, jakbyśmy wzięli tak pięknego lasu, to słuchajcie, sypałyby się jelenie, sarny, dziki, daniele, lisy, w ogóle inna zupełnie, nie można tego w ogóle porównywać. Ale samo polowanie w Skandynawii naprawdę super, mimo że tak naprawdę nawet się nie złożyłem do niczego, nie miałem możliwości, żeby złożyć się do strzału. Znaczy na strzelnicy strzelałeś. No, na strzelnicy, ale w łowisku nie. To Makietę. na pewno będę chciał tutaj wrócić w przyszłym roku, może za 2 lata, zobaczymy, bo no sama atmosfera polowania tutaj i nastawienie gospodarzy jest naprawdę bardzo pozytywne. Także to już tak gwoli kończenia odcinka. Siądziemy sobie na spokojnie, zobaczymy, może jeszcze święty Hubert tutaj taką paluszkiem nam pokieruje i jakiś tutaj bieg wyjdzie, albo chociaż klempa z łoszakiem. Ogólnie, żeby jakiś łoś nam wyszedł na strzał, byłoby super. Także co, siadamy i czekamy. Tak, widzimy się już później tylko na zakończeniu, no chyba, że się uda coś strzelić, no to wiadomo, że tak. A jak nie, no to widzimy się już na zakończeniu. Także my grzecznie czekamy na sygnał przez radio, że podkładacze ruszyli, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Well done. Hold there, otherwise. Okay. Słuchajcie, taka sytuacja. Dzisiaj padły 2 łosie, 2 byki, mniejszy i troszkę większy, widłak i szóstak. Idę zdjęcie zrobić, zaraz wracam. På ståndskall i bakgrunden. Ja, det är så vackert. Nu är det vackert. You look quite good, guys. Then again, I'm only photographing this. Ja. And you have to make a love to the camera. Oui, oui. Très bon. Très bien. Je ne sais pas une seconde. I'm not supposed to, right? Ja, jag är med I zawróciłeś. No wróciłem, zrobiliśmy sobie zdjęcie pamiątkowe. Słuchajcie, małżeństwo jest tutaj, z nami z Francji. W pierwszym miocie strzelił Jérôme, w trzecim, przepraszam, jego żona i to są jedyne łosie, które dzisiaj padły, więc tak się polowanie kończy w normie. Jeszcze raz dziękuję Adamowi, dziękuję chłopakom, całej firmie Norma za możliwość polowania. Nie liczy się tutaj wynik, ale sama przygoda i bycie tutaj. Także co, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia i Dashbur już w polskiej kniei.